Cześć, cześć. A propos Twojego pytania, cześć, jak zrobić takie zakończenie górnej warstwy w slicerze? No to weźmy sobie Prusa Slicer i zacznijmy od tego. To są te literki z filmiku, który pytałeś, tak? Potnijmy je normalnie tutaj sobie. I to jest podstawa, tak? Tutaj akurat mamy 4 obrysy i zwykłe wypełnienie. Wchodzimy sobie w ustawienia druku, czyli print settings, infill, czyli wypełnienie i tutaj mamy górną i dolną warstwę. I pytałeś o górną warstwę, ale możemy zrobić też dolną warstwę w ten sam sposób. Tutaj to się nazywa Hilbert Curve i włączmy sobie ją u góry i u dołu, o, w ten sposób, tak, tutaj. I teraz potnijmy nasze literki. I tutaj, o widzisz, robią się tutaj takie fajne zygzaczki i dzięki nim, tak jak widziałeś na filmiku, tutaj zaraz wstawiam zdjęcie, pyk. O, jest ogromna różnica, fajnie to wygląda, zwłaszcza przy filamentach z brokatem i tak dalej, ale nie tylko, bo tutaj czarny drukowałem ze zwykłego PL-a i dzięki temu, że dysza jest w różnym miejscu z różną prędkością, on jest taki trochę błyszczący, taki, no tak jak widać, taki się robi po prostu przebłyskowy, trochę matowego, trochę świecącego, ale to też wszystko zależy od temperatury, jaką ustawisz. Ja też polecam osobiście przy wypełnieniu tutaj różnymi innymi wzorami, tak, które nam pozwala Prusa Slicer na zmienienie też obrysów, tak? Ja bym tutaj szedł jednak w 2, chyba że bardzo potrzebujecie większą ilość, ale wzmocnił wypełnienie wtedy, tak? Że po prostu dajemy sobie te nie 15%, tylko jednak więcej. No bo jak mamy mniej ścianek, no to ten finish jest po całości, prawda? Wydruku. A jeśli chodzi o dolną warstwę, jeżeli drukujecie na szkle albo na PEI, tutaj najlepiej się spisują gładkie, nie proszkowane ani bez wzorów. Jeżeli dość wysoko dacie tą warstwę, to wtedy naprawdę udaje się zrobić wydruk z 2 stron z takim fajnym finishem. Tutaj wstawię zdjęcie, jak wyszło serce, które robiłem na prezent, taki wazon. O, zobaczcie. I na tym sercu naprawdę nie widać, która strona jest przód, a która tył, w sensie, która była drukowana od dołu, a która od góry. Także no to jest mega fajna sprawa. Dodatkowo możemy się bawić innymi jeszcze rzeczami. Na przykład wrzućmy sobie Archimedean Charts, czy jakkolwiek się to wymawia. O, tutaj mamy wtedy takie wypełnienie okrągłe. Jak mamy jakieś większe powierzchnie, to robi nam się tutaj taki zawijas, tak? Z tego co pamiętam, to był problem chyba z wypełnieniem tego cyngielka, tak? Ale mówię, można kombinować oktagram, przepraszam, spiral. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. O, no tu natomiast jest już fajne wypełnienia, to gdzieś tam kiedyś ostatnio nawet robiłem, że dysza robi tak jakby w drugą stronę warstwy i jedna, jak sobie popatrzymy na to pod słońce, to jedna będzie taka bardziej matowa, druga bardziej świecąca, w zależności z której strony. No można się tym bawić w cały świat, także ogólnie polecam. I tak jak mówię, jak dobrze się ustawi pierwszą warstwę, to można i górę, i dół tak robić. Także jak macie więcej pytań i mogę jakoś pomóc, to śmiało pytajcie. I jestem do dyspozycji. Miłego poniedziałku. Hej.